Na wystawie zobaczymy obrazy Mayera Kirschenblatha. To jest podstawowy materiał, na którym budowałyśmy te narracje. To są przepiękne prace, których jest tutaj ponad 70 i na tych obrazach ponad 70-letni Mayer Kirschenblath, który wyjechał z Opatowa mając lat 16, wyjechał do Kanady, już w okresie emerytalnym zaczął sobie przypominać dzieciństwo w Opatowie i na tych obrazach to uwiecznił. Uwiecznił mnóstwo scen, mnóstwo anegdot dotyczących życia żydowskiego w dawnym Sztetlu. Opatów był żydowskim miasteczkiem w regionie świętokrzyskim, gdzie mieszkało około 60% Żydów w okresie międzywojennym. I dokumentację powstałą z pamięci, niesamowitej pamięci Mayera, bardzo detaliczną, bardzo kolorową, ale też niepozbawioną krytycznego spojrzenia na rzeczywistość, w której dorastał, zobaczymy na wystawie. Mayer Kirschenblath jako malarz, już się chyba nie mówi nawet naiwny, ale bardziej wernakularny czy ludowy, był niesamowitą postacią. To znaczy miał niesamowitą pamięć, ale z drugiej strony był bardzo krytyczny do tego, co się działo w Opatowie, w mieście dosyć ubogim, ale z drugiej strony też był pełen humoru, pokazywał nam różne smaczki, na przykład malował prostytutki z Opatowa, które również też pokazujemy tutaj na wystawie w Polin, bądź zabawy dziecięce, ten zwój pracy właśnie wielu osób, które pracowały w Opatowie i tą prekarność bardzo mocno podkreśla. I był bardzo szczegółowy, ale z drugiej strony z takim olbrzymim poczuciem humoru i to jest naprawdę nietypowe. My też bardzo mocno chciałyśmy pokazać, jak w ogóle wygląda taki proces malowania właśnie osoby, która dopiero się uczy, zaczyna, a posługuje się przede wszystkim pamięcią. Więc na obrazach możemy również znaleźć tytuły jak szyldy sklepów i sprawdzając z Justyną wiele takich elementów, robiłyśmy badania w wielu archiwach, rzeczywiście to wszystko się zgadza. I czasami, jak na przykład wnętrze synagogi, no jest to nasz jedyny świadek pamięci materialnej, ponieważ mamy fotografie z lat 30., pokazujemy je na wystawie. Synagoga została zburzona. Najpierw zdewastowana przez Niemców, potem rozebrana przez Polaków. Mamy to zdjęcie z Państwowej Akademii Nauk, ale nie mamy zupełnie żadnej fotografii z wnętrza synagogi, a dzięki Mayerowi możemy dokładnie zobaczyć, jak wyglądał Babiniec, jak wyglądał Aron HaKodesh. Bardzo nam jednak zależało na tym, żeby nie pokazać wyłącznie obrazów, żeby na tej wystawie obecny był także sam artysta Mayer. On co prawda zmarł w 2009 roku, ale dysponujemy filmem, który nagrał Sławomir Greenberg w 2008 roku, w czasie, gdy Mayer Kirschenblath wrócił do Opatowa. I ten film możemy zobaczyć na antresoli w naszej sali wystaw czasowych w Muzeum Polin. Jest bardzo wzruszający. Mayer razem ze swoją córką Barbarą Kirschenblath-Gimblet, która jest też współautorką tej wystawy, wraca do Opatowa, by jeszcze raz spacerować po miasteczku swojego dzieciństwa, ale nie widzi już śladów tego, co zapamiętał. Nie widzi ani Żydów, ani życia żydowskiego, ani w ogóle żadnego życia. Chodzi po tym opustoszałym miasteczku i pyta, gdzie są wszyscy ludzie? Nikt nie chodzi, nikt nie spaceruje, jest pusto, nikt nie handluje na tych ulicach, co się stało. Rozmawia z lokalnymi mieszkańcami. Bardzo polecam ten film, bo on jest bardzo wzruszający, piękny, ale też bardzo dobrze wprowadza w to, o czym chcemy opowiedzieć na wystawie. A mianowicie my również wróciłyśmy do Opatowa i dokumentacja naszych działań na miejscu, w miasteczku, naszych działań we współpracy z lokalnymi aktywistami została również umieszczona na wystawie. Pierwszy obiekt, który w ogóle trafił do naszych dłoni, to była karta Story. Wycięta w takim trochę nierównym składzie, karta, która zresztą mówi o trudnym sąsiedztwie, więc potraktowałyśmy z Justyną to jako właśnie taki nasz przewodnik, że chcemy więcej się dowiedzieć, chcemy częściej jeździć do naszego tutaj Opatowa i drążyć te historie nie tylko z przestrzeni publicznej, ale spotykać się też z mieszkańcami. I dzięki tutaj pomocy pana Brudkowskiego, lokalnego kolekcjonera, udało nam się przywieźć na wystawę zupełne unikaty, jak chociażby drewniane menory i chanukije, które przede wszystkim są nietypowe, bo są wykonane z drewna, ale musimy pamiętać, że zazwyczaj takie obiekty były robione z srebra, mosiądzu, więc prawdopodobnie tutaj po konsultacjach z historyczkami sztuki to były te menory, które były wykonane podczas zagłady, kiedy srebra zostały zabrane przez Niemców, ale również też przez Polaków prawdopodobnie, bądź przechowywane
przebudowywane i Żydzi wykonywali je właśnie takie biedne, liche obiekty z drewna. W gablocie z obiektami, które pozyskałyśmy w większości od lokalnego kolekcjonera, fascynata i też takiego strażnika pamięci o opatowskich Żydach, w tej gablocie prezentujemy różne obiekty świadczące o osobach, które zniknęły. Trochę w ten sposób też przywracamy im tożsamość, na tyle, na ile jesteśmy w stanie powiedzieć o tym, do kogo jaki obiekt należał. Są to rzadkie sytuacje, ale jeden obiekt dość niepozorny wydaje mi się wyjątkowy i to jest pieczęć rabina Hersza Tzvi z jego podpisem. To jest rabin, którego Majer wspominał w związku z legendą o tak zwanym czarnym weselu. Kiedy jeszcze długo przed narodzinami Majera w Opatowie była epidemia cholery, bardzo długo trwała i uciążliwa dla mieszkańców, szukano rozwiązania i wtedy rabin Hersz Tzvi wyszedł z takim pomysłem, żeby zrobić wesele na cmentarzu, tak zwane czarne wesele i w ten sposób odegnać zarazę. I faktycznie to wesele zorganizowano. I jak wspomina Majer, który zresztą namalował obraz z czarnym weselem, jak wspomina Majer, zaraza została odegnana. Wydawało nam się, że ta postać rabina Hersza Tzvi może jest taka trochę legendarna, nie miałyśmy żadnych dokumentów świadczących o tym, czy on istniał, czy on nie istniał, aż do momentu, gdy zaczęliśmy przyglądać się kolekcji judaików, którą pozyskałyśmy z Opatowa i nagle okazało się, że wśród tych obiektów jest właśnie ta pieczęć. I w ten sposób zyskaliśmy dodatkowy dokument, dodatkowy obiekt świadczący o tym, że ta postać, którą Majer pamiętał, którą wspominał w związku ze swoim obrazem, że ta postać istnieje. I dla mnie to jest jeden z bardziej poruszających obiektów na naszej wystawie. Co też jest bardzo ciekawe, robimy badania mykwy. Mykwy, która jest łaźnią rytualną, która akurat zupełnie nie zmieniła swojej struktury przedwojennej. Jest to nadal ten sam budynek, on już od XVII wieku był w Opatowie, został przebudowywany, ale od lat 90. jest tam fabryka krówek, cukierków, krówki opatówki. I wraz z grupą Architube zrobiliśmy pomiary geodezyjne tej właśnie mykwy, pokazując, jak ta tkanka architektoniczna się zmieniała. Więc możemy zobaczyć całą chmurę punktów, które pokazują, jak w dawnych basenach, których właśnie malował mykwy, które malował Majer, teraz po prostu pracowniczki zawijają ręcznie te cukierki, tworzy się masa krówek. I znowu jest to jakiś taki przykład, który pokazuje zupełnie nową funkcję po żydowskim mieniu, ale którą udało nam się właśnie też jakby tutaj rozpakować dosłownie i mamy nadzieję, że na tej wystawie oprócz obiektów chociażby z fabryki Mandelbauma, która była największą przedwojenną fabryką mydlarnią i oliwiarnią właśnie w województwie świętokrzyskim, kiedy pokazujemy te obiekty pierwszy raz w ogóle od końca XIX wieku właśnie tutaj w Polin. Mamy nadzieję, że taka refleksja, co się dzieje z pożydowskim mieniem, albo co się nie dzieje i gdzie ma trafić, jak mamy o nim też rozmawiać, jest takim ważnym przyczynkiem. Kilka takich ścianek wystawienniczych, które umieściłyśmy w ramach drewnianych zbitych z opatowskiego drewna, z drewna, które pozyskaliśmy w Opatowie z takiego materiału po zawalonej dawnej szkole, tak zwanej czarnej szkole. W tym drewnie mamy poumieszczane różne opowieści dotyczące tego, jak Opatów wyglądał wtedy, kiedy Majer go pamiętał i jak Opatów wygląda dzisiaj. Zestawiamy to, pozwalając widzowi zobaczyć, co się stało z dawnym sztetlem, jakim był Opatów, ale być może też ci, którzy przyjdą na naszą wystawę, skojarzą tę sytuację z miasteczkami, z których oni pochodzą, z których oni przyjeżdżają albo które znają w jakiś inny sposób. I w ten sposób uświadomimy widzom, że były tysiące takich miejsc w dawnej Polsce i te miejsca nadal są na mapach, ale ślady dawnego żydowskiego życia są tam już bardzo znikome. Zapraszam Was do tych wszystkich naszych powidoków, tych podróży z Opatowa, tego krytycznego spojrzenia na to, co się dzieje nadal z mieniem pożydowskim, dlaczego o tym trzeba mówić i w jaki sposób tak naprawdę wszystko od nas zależy.